Tak. Obejrzałem film Zilla z 1998 ponownie, po części po to, aby zrobić dla was recenzję, a po części dlatego, że chciałem po prostu sobie ten film przypomnieć. Bo w sumie to pierwszy film z Godzillą, jaki kiedykolwiek obejrzałem. No i chciałem zobaczyć, czy jest tak dobry, jak pamiętam. I spoiler, nie jest. I jeszcze tak z ciekawości wszedłem na CDA, aby zobaczyć, czy jest. No i jest. I dostał 5 gwiazdek. Jakimś cudem. Swoją drogą ludzie w komentarzach udowodnili, że mają 0 IQ, ale w sumie czego ja się spodziewam. Raz na CDA widziałem komentarz, w którym jakaś osoba mówiła, że fajnie, że jest jakiś film z dubbingiem. Jakaś inna osoba odpisała tej osobie, że właśnie przez takich degeneratów jak ona powstają filmy z dubbingiem. Tak, niestety większość komentujących na CDA to idioci. Aż się nóż w kieszeni otwiera. Jednak wracając do filmu, no bo w końcu film mam recenzować. Powiem tak, to całkiem udana parodia Godzilli. Tak, ten film nie działa jako film z Godzillą kompletnie, ale działa jako osobny film. W sumie to dlatego większość ludzi nazywa go Zilla. Zilla działa jako osobny, odrębny potwór niezwiązany z Godzillą, ale nie działa jako Godzilla. Film rozpoczyna się całkiem ciekawą sceną pokazującą testy nuklearne i to, że miały one wpływ na okoliczne jaszczury. Tak, bo w tym filmie Godzilla to zmutowany jaszczur. No i nie do końca mi się to podoba. Od razu powiem, że muzyka w tym filmie jest bardzo fajna. Szczególnie ta z napisów końcowych. Po tym nuklearnym wstępie mamy scenę, w której Zilla atakuje statek. No i super, 5. minuta filmu, a my już widzimy akcję. To będzie epicka scena, w której... Co? A wy narzekaliście na cięcia w Monsterverse. To jest nasz główny bohater, Papadopoulos. Jeśli źle wymówiłem jego nazwisko, to w sumie nie szkodzi, bo w tym filmie to jest żart. Tak, w tym filmie mamy żart, że ludzie przeinaczają jego nazwisko. Jak myślicie, ile razy ten żart jest użyty w filmie? 2? 3? Nie, jest użyty aż 4 razy. To co najmniej o 2 razy za dużo. Papadopoulos bada dżdżownicę w Czarnobylu, bez skafandra. Tak, to ma sens. No i jeszcze cały czas słucha muzyki i śpiewa. Później przychodzi typ z Departamentu Stanu i Papadopoulos zostaje przeniesiony. Przenosimy się na Tahiti, gdzie ten gość, na którego będę mówił po prostu Francuz, przesłuchuje jedyną osobę, która przeżyła atak na statek. Jakimś cudem. Tak, bo wszyscy zginęli, tylko ten jeden staruszek przeżył. Staruszek mówi... Godzilla. I ta scena, w której on to mówi, jest użyta w filmie przynajmniej 5 razy. Tak, swoją drogą, nikt tego nie nagrał. Widzimy, że ten gościu po prostu z nim rozmawia. A ta scena pojawia się również później jako nagranie z kamery. Tak swoją drogą to od tego gościa bije promieniowanie, a nikt nie nosi skafandrów ochronnych. Znowu, Paps zostaje przeniesiony w miejsce, w którym był Zilla i stoi na jednym z jego śladów. Potrzebuje zdecydowanie za dużo czasu, aby to zrozumieć. Tak, on nie potrafi się domyślić, że stoi na odcisku stopy gigantycznego gada. Muszę przyznać, ten film ma kilka naprawdę ładnych ujęć. To jest zdecydowanie duży plus. Teraz poznajemy naszą główną bohaterkę. Chce zostać reporterką. No i to w sumie tyle. To jest w sumie jej cel w tym filmie. Ogólnie postaci w tym filmie są słabe, bo nie odczuwam do nich nic. Ani nic pozytywnego, ani nic złego. One po prostu tutaj są i tyle. Ludzie bardzo narzekają na zbyt wiele ludzkich postaci w Monsterverse. Jednak w tym filmie one są o wiele gorsze, bo przynajmniej w Monsterverse postaci są jakkolwiek interesujące. Tutaj nie. Ta kobieta zaczyna podrywać głównego bohatera, no i to w sumie nie ma większego znaczenia. Paps jedzie w miejsce, w którym na brzeg został wyrzucony statek. Tak, ten statek zniszczony przez Zillę. No i Paps bierze próbkę ciała Zilli. Nie wiadomo skąd ta próbka się tu wzięła, ale Paps ją zabiera. I w sumie nic z nią później nie robi. Mamy scenę, gdzie Zilla wciąga 3 statki pod wodę. Z tym, że na początku te statki się zatrzymały. No i to wygląda tak, jakby Zilla po prostu je złapał i stał z nimi w miejscu. Jakby nie płynął w ogóle nigdzie, tylko się nagle zatrzymał. I dopiero po chwili zaczął je wciągać. Główni bohaterowie lecą samolotem, no i myślą, że Zilla to dinozaur. Jednak Paps wyjaśnia, że Zilla zmutował na skutek promieniowania. Tak jak jego dżdżownice z Czarnobyla, które zwiększyły się aż o, uwaga, 17%. To bardzo dużo. Poza tym Paps mówi, że to nowy gatunek. To nie do końca tak działa, wiesz? Większość mutacji nie jest przekazywana genetycznie. Swoją drogą to dość śmieszne, że Nowy Jork jest dosłownie opisany jako miasto, które nigdy nie śpi. Chociaż to trochę dziwne, że to pojawia się dopiero za drugim razem, kiedy akcja przenosi się do Nowego Jorku. Ale mimo wszystko jest to dość fajne.
Główna bohaterka spotyka się z innymi postaciami, które od tej pory również stają się głównymi bohaterami. Potem główna bohaterka widzi w telewizji Papsa i mówi, że kiedyś się w nim bujała. Oczywiście. Mamy scenę, gdzie dziadek łowi ryby, no i motyw tego, że Zilla wyrywa mu wędkę, jest dość głupi i kreskówkowy, ale scena jest nawet całkiem ikoniczna. Zilla wychodzi na ląd i przez pierwsze kilka minut spadają z niego łódki. Dosłownie, z jakiegoś powodu, mimo iż wynurzył się w miejscu, w którym nie było łódek. Ogólnie podoba mi się to, że Zilla jest tu pokazywany jak Indominus Rex. W sensie jest pokazywany stopniowo. Na początku na przykład widzimy tylko jego nogi, ogon itd. itp., a później dopiero jest pokazany cały. I naprawdę mi się to podoba. Jednak nie podoba mi się to, że oczywiście jest tłum ludzi, którzy uciekają i musi się znaleźć ten jeden idiota, który akurat nie zauważył 60-metrowego potwora, który właśnie idzie w jego kierunku. Jeśli chodzi o efekty specjalne, to są one dobre jak na czas wydania. Zarówno efekty praktyczne, jak i CGI wyglądają dobrze. Oprócz tej sceny, bo w tej scenie efekty praktyczne wyglądają trochę słabo. Ale szczerze, to wygląda dobrze i nawet dobrze się zestarzało. Tak, efekty w tym filmie nawet dobrze się zestarzały. Patrzcie, przecież to Kelly z Parku Jurajskiego. Muszę przyznać, ten film jest bardzo śmieszny. Tak, naprawdę, mówię to serio. Ten film jest prześmieszny. Humor w tym filmie jest, nie powiedziałbym, że jest na wysokim poziomie, ale jest śmieszny. Mimo tego, że jest trochę cheesy, to wciąż jest śmieszny. Ten film to komedia. Chyba właśnie przez to, że humor jest cheesy, to właśnie jest śmieszny. Nagle główna bohaterka mówi, że ona i Paps byli ze sobą 4 lata. No to w końcu miałaś na nim crusha, czy byliście ze sobą 4 lata? Zilla nadciąga, przyjaciółka głównej bohaterki myśli, że to parada. Serio? A jej mąż po tym jak zobaczył Zillę, to od razu pobiegł go sfilmować. Tak, bo to pierwsze co robisz, kiedy widzisz ogromnego radioaktywnego dinozaura. Przepraszam, iguanę. No i oczywiście musisz skomentować, jaki to Zilla jest wielki. Bo on dosłownie mówi, jaki on wielki. To zabrzmiało teraz dwuznacznie, prawda? On nie pyta, co to za stworzenie. Nie mówi, nie wiem, wow. Po prostu, wow. To by już zadziałało lepiej niż, jaki on wielki. Jaki ogromny awatar. No i potem dostajemy nawet całkiem fajną scenę. Nawet nie pytam, czemu nie próbował po prostu uciec. Miał na to czas. Ale powiem tak, Prometeusz może się schować. Szczerze, bardzo lubię to, że w tym filmie Zilla przypadkowo rozwala budynki swoim ogonem. To jest fajne. Swoją drogą trochę zabawne, że ten gość nagrał Zillę i raptem 2 sekundy później to nagranie jest pokazane w wiadomościach. Szybcy są. Mają rozmach. Później w sumie wszyscy się cieszą, bo Zilla zniknął. Tak, już go nie ma. Zgubili Zillę w Nowym Jorku. Ten film powinien się tak nazywać. Zilla w Nowym Jorku. Główna bohaterka widzi Papsa w telewizji. Próbuje przekonać swojego szefa, aby pozwolił jej zdobyć od niego informacje. Jednak on się nie zgadza. Tak więc główna bohaterka bierze jego plakietkę. Swoją drogą ten gość się wcześniej w filmie pojawił. Po prostu o nim nie wspomniałem, bo on nie jest tutaj aż tak istotny. Swoją drogą to ujęcie budynku jest bardzo fajne. Swoją drogą zapomniałem wspomnieć, ten gość chce reelekcji. On w sumie jest chyba burmistrzem. I Francuz podkłada mu pluskwę. Główna bohaterka jedzie z przyjaciółką metrem, no i wkleja swoje zdjęcie na plakietkę gościa. Tak, bo na pewno wklejenie samego zdjęcia wystarczy. Nie szkodzi, że tam jest jego nazwisko. Swoją drogą te dziewczyny rozmawiają o kradzieży w środku metra. Na głos. To ma sens. Francuz podsłuchuje Whitey'ego, no ale to i tak w sumie nie jest ważne. Żołnierze i Paps wchodzą do tunelu metra. Okazuje się, że jest zniszczony i Zilla zaniósł do niego ryby, które wciąż żyją. Jakimś cudem. Te ryby chyba nie potrzebują wody do przeżycia. Paps mówi, że to nie jest ich wróg, to jest zwierzę. I proponuje, żeby wywabić go rybami. No i gromadzą ryby, żeby go wywabić. I Francuz ich podgląda. Jakimś cudem. Zilla nie chce przyjść, no to otwierają studzienki i przychodzi. Nie pytajcie, ile to ma sensu. No i nie atakuje ich, tylko je ryby. Swoją drogą to jedyny raz, kiedy widzimy, jak Godzilla w cudzysłowiu je cokolwiek. Ogólnie podoba mi się to, że oczy Zilli w tym filmie świecą od promieniowania. No i zapomniałem wspomnieć o ryku Zilli w tym filmie. Jest całkiem git. Czasem brzmi po prostu jak Godzilla, czasem brzmi dziwnie, ale ogólnie jest git. Oczywiście wojsko zaczyna do niego strzelać, ale on robi unik. Dodgemaster 600. No i jak wszyscy wiemy, każda wersja Godzilli miała Atomic Breath.
Wiecie, ten niebieski ogień, taki w sumie nawet nie ogień, czasami to był laser. Taki niebieski laser, którym zieje. Ta wersja po prostu zieje ogniem. Mamy scenę pościgu, no i pokaz zwinności Zilli. Serio, to jedyny zwinny Godzilla, w cudzysłowie oczywiście. Dowiadujemy się również, że Zilla jest super zimny, jest chłodniejszy od budynków, a z racji tego, że gady są zimnokrwiste, to nawet ma sens. Swoją drogą ktoś ogląda film o kaiju, no i fun fact. Podobna scena miała pojawić się w Godzilli 2014, jednak została wycięta. Okazuje się, że Zilla jest ranny po tym, jak do niego strzelali, no i Paps znowu zabiera próbkę. Jednak tym razem coś z nią robi. Zaraz wam powiem co. Dziewczyna i Paps w końcu spotykają się w sklepie, no i ona widzi, jak kupuje testy ciążowe. Paps widzi jej plakietkę i myśli, że jest reporterką, a ona nie chce mu powiedzieć, że ją ukradła. W ogóle zapomniałem wspomnieć, ten Zilla właśnie kopie tunele w tym filmie. Tak, bo Zilla to zmutowany kret. Paps zabiera dziewczynę do swojego namiotu, w którym ma wszystkie informacje na temat Zilli. No i za pomocą testu ciążowego ustala, że Zilla jest w ciąży i może się rozmnażać bezpłciowo. Tak, ja nie żartuję. Paps wiezie test ciążowy do laboratorium i zostawia dziewczynę samą, a ona bierze jego taśmę ze wszystkimi informacjami o Zilli. Swoją drogą na tej taśmie jest wielki napis ściśle tajne. Mamy scenę w tunelu, która jest głupia, ale komiczna. To jest kolejny przykład, gdzie scena jest głupia i fajna w tym filmie. Swoją drogą lubię oświetlenie w tej scenie, naprawdę mi się podoba. Dziewczyna oddaje materiał do TV, jednak oczywiście jej szef go sobie przywłaszcza. Paps wyjaśnia wojsku, że Zilla jest w ciąży, jednak później w telewizji pojawia się jego wywiad, nie wywiad, jego po prostu materiał, który zgromadził o Godzilli. Paps jest tam pokazany przez ułamek sekundy, no a wszyscy wojskowi wtedy mówią: już cię nie słuchamy, spieprzaj! Wykluczamy cię z ekipy. Mimo iż on mówi, że to dziewczyna go ukradła. Dziewczyna i Paps się spotykają, ona mówi, że przeprasza. Nie wiedziała, że taśma jest zastrzeżona, mimo iż miała wielki napis zastrzeżone, ale nieważne. No i wyznaje, że nie jest reporterką. No i ta scena jest iście dramatyczna. Paps jedzie taksówką, no i później okazuje się, że jest ona prowadzona przez Francuza. No a mąż koleżanki głównej bohaterki, na którego będę mówił po prostu mąż, podąża za tą taksówką. Francuz tłumaczy Papsowi, że wojsko nie ma zamiaru szukać gniazda, no i mówi mu, żeby mu zaufał, bo on też chce zniszczyć gniazdo. Bierze go do swojej francuskiej bazy, no i razem obmyślają plan znalezienia gniazda, a mąż ich obserwuje. Mąż wraca do domu i okazuje się, że jego żona przygarnęła do domu masę osób, które zostały ewakuowane. Główna bohaterka też tam jest w sypialni, no i mąż z nią gada. Później postanawiają, że razem pójdą szukać gniazda i będą podążać za Papsem. Paps i jego zespół wjeżdżają do tuneli metra i udaje im się przejść kontrolę. Podaje tylko imię sekretarza, który rzekomo ich wpuścił, który rzekomo ich przysłał i to tyle. Udaje im się wjechać. Główni bohaterowie eksplorują tunele i mają bliskie spotkanie z Zillą, który chyba nawet ich nie widział. Swoją drogą, uwielbiam sposób, w jaki Zilla się porusza w tym filmie. Zarówno jak chodzi, jak pływa, jak się czołga, to jest po prostu świetne. Ta jego umiejętność kopania tuneli nawet do niego pasuje. Tymczasem wojsko szykuje ryby, aby go zwabić ponownie, jednak tym razem on nie daje się nabrać i nie je ryb, tylko od razu ucieka. Nazwałbym to oznaką inteligencji, jednak szczerze nie wygląda to na oznakę inteligencji. Ta scena ogólnie jest dość dziwna. Dostajemy kolejną scenę pościgu i szczerze, scena, w której Zilla skacze do wody, to jest moja ulubiona scena w tym filmie. I jest ona absolutnie epicka. Zilla walczy z łodziami podwodnymi i w sumie to jest chyba jedyny raz, kiedy Godzilla użył swoich płyt grzbietowych w walce. Zilla zostaje wysadzony i ginie. Koniec filmu. Z tym, że nie, bo jeszcze muszą znaleźć gniazdo. Główni bohaterowie znajdują ryby, które ponownie nadal żyją. Harry Fishman, ryba, która przeżyła. No a następnie znajdują Chyzia, Dyzia i Zyzia. No i jaja ksenomorfów. Obcy, rezillacja. W sumie wyobraźcie sobie, jak zarąbiście królowa ksenozilli by wyglądała. Jakby co, to Paps i jego zespół nie wiedzą o tym, że dziewczyna i mąż idą za nimi. Żołnierze podkładają bomby, jednak bomb jest za mało, a jaj za dużo. Muszę dać 1+ temu filmowi. Wszystko tu widać i nie ma ani jednej sceny, gdzie byłoby za ciemno. Nie to co w Godzilli 2014 edycji na Blu-ray. No i małe Zille zaczynają się wykluwać. I szczerze bardzo lubię dźwięki, które wydają. Wszystko jest git, ale główni bohaterowie pachną jak ryby i dlatego Zille zaczynają ich atakować. Niektóre Zille zamiast ich gonić po prostu stoją z ogonami w górze. Nie, że jedzą, one się nie ruszają. Nie, w sensie nie, że jedzą, one po prostu się nie ruszają.
Swoją drogą, tych dwóch gości, których nie mieliśmy w sumie czasu poznać, ginie. Z czego jeden zamiast uciekać woli wąchać swoją rękę. Nie żartuję. Swoją drogą znalazłem całkiem fajny detal. Małe zille mają zęby na policzkach, tak jakby. I to nawet wygląda całkiem fajnie. Ja celowo nie wspomniałem o żartach w tym filmie. Znaczy o kilku wspomniałem, ale nie o wszystkich, naprawdę. Ja zostawiłem to komediowe złoto dla was, żebyście wy obejrzeli ten film i mogli się z tych żartów śmiać. A tak w ogóle zapomniałem wspomnieć, że gniazdem Zilli jest Madison Square Garden. Ta dziewczyna, która buja się w pubsie, próbuje przekonać wojskowych, żeby jednak poszukali gniazda i ostatecznie ich przekonuje. No i później nic z tym nie robią w sumie. Swoją drogą, faktycznie, to, że nie zrobili tego wcześniej, nie ma sensu. Zresztą czego ja się spodziewam, to w końcu film Sony. Ten film definiuje wszystko, co jest nie tak z Sony. No, zresztą ten film powstał tylko dla kasy, no a Sony właśnie opiera się na kasie. A co ciekawe, to jest jeden z lepszych filmów. Na pewno lepszy niż Venom. Pabst chce zadzwonić do wojska i powiedzieć, żeby zdetonowali stadion, jednak telefony nie działają, więc biegnie po pomoc. Tymczasem dziewczyna i mąż chcą sobie zrobić taki roleplay sister location, no i chodzą po wentach. No i kolejna dwójka gości, których nie znamy, ginie. Swoją drogą ten gość strzela w drzwi idealnie nad Zillami. Mimo iż Francuz, to strzela po amerykańsku. Tak, aby nie trafić w cel. Poza tym, po co on w ogóle strzelał? Zille go nie widziały. Zille nie wiedziały, że tam jest. To tak jak w Kapitanie Bombie, jakby rzucił kamieniem w Gwiezdną Flotę. Mógł po prostu przejść koło drzwi. Poza tym, wszystkie Zille powinny go zjeść, nie tylko te z przodu. Pabst spotyka Zille i zamyka im drzwi przed nosem. Ale nawet ich nie zamyka do końca, tylko po prostu je przymyka. A one dalej tam siedzą jak debile. Pabst jest otoczony przez Zille, no i mówi, w sytuacji zagrożenia mówi, niedobrze. To tak jakby widownia nie wiedziała, że to niedobrze, że Zille go otoczyły. Zille sztucznie przedłużają tą scenę i gryzą się nawzajem, jak raptory z parku jurajskiego, zamiast po prostu zjeść Pabsta. No. Pabst ucieka do windy, no i później spotyka Francuza. No a ta dziewczyna i mąż wypadają z wentylacji. Jej, w końcu wszyscy główni bohaterowie są w jednym miejscu. Francuz niszczy mężowi kamerę, dziewczyna wykminia, że mogą zrobić transmisję na żywo, no i powiedzieć wojskowym, żeby wysadzili stadion. No i właśnie chcą to zrobić, jednak Zille ich znalazły. No i gość musi oczywiście wrócić po taśmę z kamery. Chociaż gdyby mu na niej naprawdę zależało, to by wziął tą taśmę od razu po tym, jak Francuz rozwalił mu kamerę. Poza tym to wygląda, jakby nie zdążył jej złapać, mimo iż ją łapie. Główni bohaterowie przesyłają wiadomość, no i Pabst mówi wszystkim, że te małe Zille są w ciąży, już są w ciąży i że będą się rozmnażać, mimo iż to nie do końca tak działa, bo muszą dojrzeć do pewnego wieku. One nie rodzą się od razu w ciąży. Francuz widzi Zille przez okno, no a ta Zilla go nie atakuje. Oczywiście. Pabst mówi wojskowym, żeby rozwalili budynek, no a oni mówią, okej, macie 6 minut na ewakuację. Główni bohaterowie opuszczają się na linię, bo Zille dopiero teraz zaczynają ich atakować. Główni bohaterowie opuszczają się na linię, no i uciekają. Ale Pabst zatrzymuje się. Oni wszyscy biegną, wszyscy bohaterowie biegną, ale Pabst zatrzymuje się i mówi: zjadły wszystkie ryby. W sensie, można było się domyślić, że zjedzą wszystkie ryby. Nie musisz się zatrzymywać i tego mówić. Przy wejściu jest pełno Zilli, które ich nie zauważyły. Nawet ich nie zauważyły po tym, jak Pabst wbiegł do pokoju i się wydarł. Dopiero potem ich zauważyły i stały w miejscu. Ostatecznie dostają się do wyjścia poprzez zrzucenie żyrandoli. Oczywiście Zille ich nadal nie atakują, ponieważ fabuła. Wojsko wysadza stadion i film się kończy. Klasyka. Mamy ujęcie na głównych bohaterów, gra radosna muzyka, no i kamera powoli odjeżdża. Ale nie, to nie jest koniec filmu, bo Zilla przeżył. Główni bohaterowie zaczynają uciekać, wsiadają do taksówki. Wojskowi mówią, żeby zwabili Zillę na most. Na jakiś płaski teren ogólnie. To postanawiają, że zwabią go na most. Swoją drogą Francuz odpala auto nożem, co jest bardzo fajne. Szczerze, lubię to. Tak w ogóle później Zilla wydaje taki dźwięk. Czy to oznacza, że jest Lampartem? Zilla to zmutowany Kreto Lampart. Potwierdzone. Główni bohaterowie ścigają się z nim dalej, aż w końcu wjeżdżają mu do paszczy. I Zilla, który rozwalał helikoptery, jednym ugryzieniem był w stanie je zniszczyć. Teraz nie może zmiażdżyć taksówki. Francuz próbuje wyjechać mu z paszczy, jednak jedzie do tyłu. Szczerze, pojechanie do tyłu, żeby spowodować u niego wymioty, w sumie nie byłoby takim złym pomysłem.
I nawet to by pasowało do reszty filmu. Szczerze nie zdziwiłbym się, gdyby tak naprawdę się stało. Pewnie zapytacie, jak się wydostają. Otóż, Paps razi Zillę prądem przy użyciu kabla. Pamiętajmy, ten film miał mieć sequele. No i skoro tak mała ilość prądu go zabolała, no to z Ghidorą nie miałby najmniejszych szans. Swoją drogą, w tym filmie kilka razy pojawia się motyw prądu. Naprawdę, mamy środek dnia, nie mamy burzy i nagle w jeden z budynków uderza piorun. Tak samo później jak Zilla ryczy, no to również uderzają pioruny. Może w sequelu rzeczywiście miał się pojawić Ghidorah. Główni bohaterowie zwabiają go na most i liny, które są na tym moście, są w stanie go zatrzymać. On nie może ich rozerwać, jest zbyt słaby. No i później zostaje zastrzelony rakietami i ginie. W sumie taksówka też ginie. Z tego co wiem, to jest pierwszy raz, jak w cudzysłowie Godzilla krwawi. Tak w ogóle to w tej scenie, jeśli się wsłuchamy, to możemy usłyszeć bicie jego serca i kiedy już umiera, to promieniowanie w jego oku, wiecie, to jakby światło, radioaktywne światło w jego oku zanika. I to mi się podoba. Tak, no i mamy happy end, wszyscy się cieszą, ta dziewczyna całuje tego faceta bez powodu i w ogóle jakiś żołnierz, który pojawia się w filmie przez 3 minuty, tam gdzieś mniej więcej w środku filmu i teraz na końcu, nagle jest uznany za bohatera i my nawet nie wiemy, kim on jest. A mówią, że spisał się na medal. On w tym filmie prawie nic nie zrobił. Jego w tym filmie prawie nie było. What the hell? Główni bohaterowie odchodzą, szef naszej głównej bohaterki ją spotyka, jednak ona od niego odchodzi. Francuz nagle gdzieś znika w ogóle i później dzwoni i mówi, że odeśle taśmę po usunięciu kilku ujęć. Tak, bo ją ukradł. Swoją drogą ciekawe, jakie ujęcia ma zamiar skasować. Jedyne co tam było to nagrania Zilli. Jego nikt nie nagrywał. Równie dobrze mógłby nie oddawać taśmy w ogóle albo ją zniszczyć. Główni bohaterowie odchodzą i na sam koniec okazuje się, że jedno jajo przetrwało, no i wykluwa się z niego nowy Zilla. No i film się kończy. No i to był film Zilla 1998. Ten film miał dostać sequel, ale sequel nigdy nie powstał. Powstał tylko serial animowany, który podobno jest świetny, ale nie wypowiem się, bo go nie oglądałem. No i cóż, co sądzę o tym filmie? Moja ostateczna ocena tego filmu to 3 na 10. Jednak jeśli chodzi o humor w tym filmie, no to powiem krótko, 10 na 10. Tak, celowo nie mówiłem wam o dużej ilości żartów w tym filmie, żebyście wy mogli je zobaczyć, je odkryć. Tak, bo szczerze polecam wam ten film. Jak wam się nudzi, to możecie go obejrzeć, bo mimo iż jest zły, to jest śmieszny. Ten film można obejrzeć ironicznie, żeby się trochę pośmiać. Tak w ogóle to Francuz jest tajniakiem. Zapomniałem wspomnieć. Ten film nie jest tak dobry jak pamiętałem, jednak nie nienawidzę tego filmu. Naprawdę. Szczerze, chętnie bym go obejrzał jeszcze raz. Kiedyś tam jak będę się nudził, to może go jeszcze raz obejrzę. Tak, to jest jeden z tych bezmózgich filmów, które po prostu są tak złe, że aż dobre. W sumie chyba jedyny powód, dla którego ludzie lubią ten film, tak nieironicznie, to jest nostalgia. Jednak ja szczerze oglądając nie odczułem żadnej nostalgii, mimo iż to był mój pierwszy film z Godzillą, jaki obejrzałem. Jeśli wyłączy się myślenie, to ten film jest naprawdę świetny. Jednak nie tak powinno się oceniać filmy, bo idąc tym tokiem rozumowania, absolutnie każdy film w historii jest świetny. A uwierzcie mi, nie każdy jest świetny. Niektóre są naprawdę złe. Jeśli chodzi o sam design Godzilli, to podoba mi się. Nie wygląda jak Godzilla, ale pasuje jako osobny potwór. No i w końcu jego ogon jest bardziej jak ogon dinozaurów, a nie jest cały czas wleczony po ziemi. Chociaż na dobrą sprawę ten Zilla nie mógłby istnieć, bo jego nogi są chyba zbyt słabe z tego co wiem, ale to nic. I tak uważam, że fajny design. W sumie to jest jedyna zwinna wersja Godzilli. Na dobrą sprawę to również był najszybszy Godzilla, ale Legendary Godzilla w 2019 go wyprzedził. CGI w tym filmie dobrze się zestarzało i wygląda dobrze nawet na dzisiejsze standardy. Swoją drogą cały ten film nie najgorzej się zestarzał, przynajmniej według mnie. Ogólnie w tym filmie zauważyłem dość znaczną ilość scen, które widziałem w innych filmach. Innych, o wiele lepszych filmach. No i co ciekawe, te filmy wyszły po Zilli 1998, więc istnieje możliwość, że twórcy tych filmów inspirowali się tym filmem i wzorowali niektóre sceny na scenach z tego filmu. No, również w Zilli pojawia się kilka dźwięków, które później słyszałem w o wiele lepszych filmach lub serialach, więc to dobrze, że Zilla istnieje, bo jest inspiracją, żeby ludzie tworzyli coś lepszego. Tak więc dobrze, że Zilla istnieje. Swoją drogą, jeśli chodzi o samego Zillę, to nawet chętnie bym go zobaczył w Monsterverse,
myślę, że nawet by pasował jako podgatunek Godzilli, który żyje w pustej ziemi, to nawet mogłoby się udać. Myślę, że jeśli powstanie sequel Konga, to Zilla byłby odpowiednim czarnym charakterem. Byłoby fajnie. Ogólnie mam jeszcze dość znaczną ilość filmów do zrobienia. Mam zamiar jeszcze zrecenzować 2 kolejne filmy, które nie są związane z Monsterverse. Jak już to zrobię jedną ogromną, gigantyczną recenzję całego Monsterverse, czyli wszystkich 4 filmów plus jeszcze komiksów. A tymczasem to tyle.